Wyobraź sobie lata 80. Neony, kolorowe dresy, muzyka z kaset magnetofonowych. To czas, gdy auta sportowe kojarzyły się z muskularnymi coupé, wielkimi silnikami i hałaśliwymi wydechami. Ale właśnie wtedy, w 1983 roku, Honda zaskoczyła świat, prezentując samochód, który całkowicie odmienił postrzeganie sportowych aut. Honda CR-X, kompaktowe coupé pełne energii i lekkości. Pokazało, że emocje za kierownicą można osiągnąć nie tylko mocą, ale także precyzją i świetnym balansem. Ale jak narodziła się ta legenda? Jakie rozwiązania zastosowała Honda, by stworzyć jednego z najbardziej cenionych małych sportowców w historii? W tym materiale odkryjemy fascynującą historię Hondy CR-X. Od jej debiutu, aż po kultowy status, który utrzymuje się do dziś. Przyjrzymy się wszystkim generacjom modelu, poznamy ich kluczowe cechy oraz dowiemy się, dlaczego CR-X jest wciąż tak kochanym samochodem wśród fanów motoryzacji na całym świecie. Zainteresowani? No to jedziemy. Historia CR-Xa zaczyna się na początku lat 80. Honda, będąc u szczytu swojego sukcesu, postanowiła powrócić do projektowania małych, sportowych coupé. Marka miała już wcześniej doświadczenie w tej dziedzinie dzięki serii S z lat 60. Nowy projekt był zgodny z jedną z najważniejszych filozofii Shohiro Hondy. Maksimum człowieka, minimum maszyny. Co oznaczało, że kierowca powinien odgrywać centralną rolę w aucie przy minimalnym skomplikowaniu mechaniki. By obniżyć koszty produkcji oraz rozwinąć popularność Hondy Civic, firma zdecydowała się wykorzystać istniejącą platformę tego modelu. W rezultacie podwozie oraz część komponentów silnikowych pochodziły bezpośrednio od Hondy Civic i Balladę, sedana z rodziny Civic. Projektanci stworzyli dla CR-Xa atrakcyjną sportową linię, agresywnie opadającą maskę, drzwi bez słupków i charakterystyczny, mocno ścięty tył w stylu fastback. Ponadto CR-X miał cechy stylistyczne wspólne z Hondą Balladę, takie jak częściowo schowane reflektory. By uczynić Hondę CR-X wyjątkowo lekką i jednocześnie odporną na korozję oraz warunki atmosferyczne, aż 40% jej nadwozia wykonano z tworzyw sztucznych. Honda wprowadziła dwa nowatorskie materiały, będące przełomem w branży motoryzacyjnej. HP Blend, zmodyfikowany polipropylen używany w zderzakach, oraz HP Alloy, mieszanka ABS i żywicy poliwęglanowej stosowana m.in. w błotnikach, osłonie chłodnicy i dolnej części karoserii. W CR-Xie nie zdecydowano się na wykorzystanie silników z wcześniejszych modeli Civic i Balladę. Zamiast tego Honda opracowała całkowicie nowe jednostki napędowe o pojemnościach 1,3 oraz 1,5 litra, które zapewniły idealne połączenie osiągów i ekonomii paliwa. Ze względu na powiązania z nową generacją Hondy Balladę, model oficjalnie nazwano Honda Balladę Sports CR-X. Dzięki kompaktowym wymiarom to małe coupé wyglądało niemal jak zabawka. Wrażenie to potęgowało się we wnętrzu, gdzie ergonomia i technologia współgrały perfekcyjnie. Elektryczny szyberdach i cyfrowa deska rozdzielcza, doskonała pozycja za kierownicą, sportowa trójramienna kierownica oraz fotele kubełkowe. Konstrukcja Hondy CR-X została zaprojektowana tak, aby zajmować jak najmniej miejsca oraz zapewnić jak najniższy środek ciężkości. Szczególną uwagę zwrócono na unikalny układ zawieszenia Sportec. Samochód wyposażono w niezależne zawieszenie przednie z podłużnymi drążkami skrętnymi oraz półsztywną oś tylną z wahaczami wleczonymi, drążkiem Panhard i sprężynami śrubowymi. Pod maską CR-X dzielił silniki z modelami Honda Balladę oraz Civic. Były to nowe, całkowicie aluminiowe, kompaktowe jednostki 12-zaworowe z głowicą cylindrów o przepływie krzyżowym. Silnik o pojemności 1,3 litra generował moc 80 koni mechanicznych dzięki gaźnikowi. Natomiast jednostka 1,5 litra osiągała 110 koni mechanicznych dzięki zaawansowanemu elektronicznemu wtryskowi paliwa PGM-FI, którego technologia wywodziła się bezpośrednio z doświadczeń Hondy w Formule 1. System ten był sekwencyjny, co w tamtych czasach było rozwiązaniem bardzo nowoczesnym i rzadko spotykanym. CR-Xa oferowano z dwoma rodzajami przekładni, manualną 5-biegową oraz automatyczną 3-stopniową. Nie
Niezależnie od wersji, CRX zapewniał wyjątkowe wrażenia z jazdy i dużą zwinność, na co wpływały przede wszystkim bardzo niska masa pojazdu i krótki rozstaw osi wynoszący 2200 mm, o 180 mm krótszy niż w Civicu hatchback. Za skuteczne hamowanie odpowiadały wentylowane tarcze hamulcowe z przodu oraz klasyczne hamulce bębnowe z tyłu. W listopadzie 1984 roku Honda wprowadziła najmocniejszą wersję CRX oznaczaną jako SI, wyposażoną w silnik 1.6 DOHC o mocy 135 koni mechanicznych z elektronicznym wtryskiem paliwa PGM-FI. Silnik ZC powstał na bazie doświadczeń Hondy w wyścigach, posiadając puste wałki rozrządu w celu obniżenia masy. CRX w wersji SI można łatwo było rozpoznać po charakterystycznych detalach: niewielkim wybrzuszeniu na masce, 14-calowych kołach, naklejkach DOHC na progach, elastycznym tylnym spoilerze i większych stabilizatorach. We wnętrzu wersji SI zastosowano sportową kierownicę oraz kubełkowe fotele z haftowanym logo CRX. Model ten jako typowy samochód sportowy w podstawowej wersji nie posiadał radia ani klimatyzacji, które były dostępne tylko jako opcje dodatkowe. Dzięki niewielkiej masie CRX SI osiągał imponujący stosunek mocy do masy 6,37 kg na koń mechaniczny. Osiągi auta były znakomite. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosiło 7,8 sekundy. Ćwierć mili pokonywał w 15,5 sekundy, a prędkość maksymalna sięgała 198 km na godzinę. We wrześniu 1985 roku Honda wprowadziła drobne zmiany stylistyczne w modelu CRX. M.in. zastąpiła częściowo chowane reflektory stałymi, podobnymi do tych w Civicu, oraz przyciemniono tylne światła. Zmodernizowano także wnętrze oraz dodano bardziej ekonomiczną wersję z silnikiem 1,3 litra, wyposażoną w mniejsze opony oraz dłuższe przełożenie skrzyni biegów. Wersja SI otrzymała agresywniejsze zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia oraz sportowe progi boczne. Logo CRX stało się czerwone, a pokrywa zaworów silnika DOHC została lekko przeprojektowana. W październiku 1986 roku pojawiła się limitowana edycja F1, wyprodukowana w zaledwie 400 egzemplarzach, aby uczcić sukces Hondy w Formule 1. Wersja ta charakteryzowała się białym lakierem i białymi felgami, reflektorami przecimgielnymi, unikalnym tylnym spoilerem oraz sportowymi oponami Advan. W Europie Honda CRX zadebiutowała na salonie samochodowym we Frankfurcie we wrześniu 1983 roku. Była oferowana początkowo wyłącznie z silnikiem 1,5 litra mocy 100 koni mechanicznych, a od 1986 roku dołączyła także wersja 1.6 i 16 z jednostką ZC1 o mocy 125 koni mechanicznych. Pomimo nieco większej masy od wersji japońskich, europejskie modele nadal oferowały znakomite osiągi. 0-100 km na godzinę w około 9 sekund dla wersji 1.5 oraz 8,1 sekundy z prędkością 202 km na godzinę dla wersji 1.6. Z kolei rynek amerykański otrzymał Hondę CRX z bardziej ograniczonymi opcjami silnikowymi. Jednostki 1,3 litra o mocy 60 koni mechanicznych oraz 1,5 litra o mocach od 58 do 91 koni mechanicznych. Amerykański CRX był także oferowany wyłącznie jako dwuosobowy w przeciwieństwie do wersji europejskiej i japońskiej, które miały układ siedzeń 2+2. Najmocniejsza amerykańska wersja CRX SI dysponowała mocą 91 koni mechanicznych i była wyposażona w elektroniczny wtrysk paliwa. Po sukcesie pierwszej generacji Honda CRX powróciła na japoński rynek we wrześniu 1987 roku w zupełnie nowej odsłonie. Nowy model oficjalnie nazywany był Cyber Sports na rynku japońskim i od tej pory przestał być powiązany z linią Ballade, której produkcję zakończono pod koniec 1986 roku. CRX drugiej generacji dzielił już wyłącznie platformę z czwartą generacją Hondy Civic. Projekt nadwozia uległ znaczącej ewolucji. Zyskał bardziej płynne, zaokrąglone linie oraz subtelniej zaznaczone krawędzie. Wymiary nieznacznie wzrosły poza wysokością, która zmniejszyła się o 20 mm. Natomiast rozstaw osi wydłużył się o 100 mm, co przełożyło się na lepszą stabilność i komfort wewnątrz.
Szczególną uwagę poświęcono aerodynamice, osiągając imponujący współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,30 w porównaniu do 0,33 poprzedniej generacji. Wynik, którego nie dorównał nawet NSX aż do modelu z 2002 roku. Kluczowym elementem była sylwetka przypominająca łzę, mocno pochylona przednia szyba oraz wyjątkowo nachylona tylna klapa, wyposażona dodatkowo w charakterystyczne pionowe okienko w dolnej części. Wnętrze nowego CRX-a było przestronniejsze, a pozycja za kierownicą stała się niemal idealna dzięki bardziej dopasowanym fotelom niż w pierwszej generacji. Samochód zyskał również nowe elementy wyposażenia opcjonalnego, takie jak klimatyzacja, wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne szyby oraz efektowny szyberdach. Znacząco poprawiono także właściwości jezdne. Podwozie zostało całkowicie przeprojektowane, oferując teraz zawieszenie z podwójnymi wahaczami i niezależnymi sprężynami przy wszystkich kołach. Zmiany te znacznie podniosły jakość prowadzenia i uczyniły Hondę CRX jeszcze bardziej atrakcyjną dla entuzjastów sportowej jazdy. Na rynku japońskim początkowo dostępne były dwa silniki, oba 16-zaworowe, jeden 5 litra SOHC D15B o mocy 105 koni mechanicznych z dwoma gaźnikami oraz 1,6 litra DOHC ZC o mocy 130 koni mechanicznych z elektronicznym wtryskiem paliwa PGM-FI. Tradycyjnie dostępna była 5-biegowa manualna skrzynia biegów lub 4-biegowy automat. Tylko wersja SI wyposażona była w hamulce tarczowe na wszystkich kołach. Pomimo większej masy, nowy CRX zapewniał świetne osiągi. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosiło jedynie 8 sekund, a pokonanie 400 metrów ze startu zatrzymanego zajmowało 15,8 sekundy. W sierpniu 1988 roku Honda wprowadziła opcjonalny system zapobiegający blokowaniu kół do modelu CRX. W lutym następnego roku zaprezentowano ekskluzywną, limitowaną edycję CRX SI Exclusive, która oferowała skórzane fotele, kremowe wykończenie, skórzaną kierownicę oraz szklany dach. We wrześniu 1989 roku CRX przeszedł stylistyczne odświeżenie. Pojawiły się nowe tylne światła z ciemnoczerwonym paskiem po środku oraz bardziej zaokrąglona deska rozdzielcza. Największą nowością była wersja CRX SIR, wyposażona w rewolucyjny silnik B16A, 1,6 litra DOHC VTEC o mocy 160 koni mechanicznych, oferujący imponujące osiągi i obroty przekraczające 8000 obrotów na minutę. Model ten dostępny był wyłącznie z manualną skrzynią biegów. Wyposażono go także w większe przednie hamulce, przeprojektowane amortyzatory oraz specyficzny tylny spoiler i logo VTEC. Zastosowano nową, wypukłą maskę bez charakterystycznego wybrzuszenia, przeprojektowano przedni zderzak i zamontowano nowe, dłuższe reflektory. Druga generacja CRX-a trafiła do europejskich salonów w 1988 roku w różnych wersjach wyposażeniowych zależnie od kraju. Początkowo dostępna była tylko jedna wersja CRX 1.6i16 z silnikiem D16A9 DOHC o mocy 130 koni mechanicznych. Elektryczne szyby, lusterka i szyberdach były wyposażeniem standardowym. W krajach takich jak Niemcy i Szwajcaria oferowano wersję z katalizatorem D16A8 o mocy 122 konie mechaniczne lub D16Z5 o mocy 124 konie mechaniczne. W krajach Beneluxu dostępna była również wersja z silnikiem 1,4 litra z podwójnym gaźnikiem, rozwijająca 90 koni mechanicznych i wyposażona we wspomaganie kierownicy. Pod koniec 1989 roku w Europie przeprowadzono lifting modelu. Natomiast w połowie 1990 roku swoją premierę miała europejska wersja CRX VTEC, model 1.6 IVT, napędzany silnikiem B16A1 o mocy 150 koni mechanicznych. Choć cięższy o około 100 kg od wersji standardowej, CRX VTEC nadal oferował imponujące osiągi. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w 7,2 sekundy, 400 metrów w 15 sekund i prędkość maksymalna 215 km na godzinę. W odróżnieniu od innych wersji miał inną maskę, zderzak oraz dłuższe reflektory. W środku wyróżniał się skórzaną tapicerką, inną kierownicą i obrotomierzem wyskalowanym do 9000 obrotów na minutę. W USA Honda CRX zachowała układ dwuosobowy, bez tylnej kanapy.
Oferowana była z szeregiem unikalnych jednostek napędowych o pojemności 1,5 litra oraz 1,6 litra. Trzecia generacja Hondy CR-X pojawiła się stosunkowo późno. Choć oparto ją na platformie piątej generacji Civica, trafiła do salonów dopiero w marcu 1992 roku, 6 miesięcy po debiucie nowego Civica. Tym razem kierunek rozwoju modelu CR-X zmienił się diametralnie. Zamiast sportowego coupé 2+2, Honda zaprezentowała dwumiejscowe coupé Targa o nazwie handlowej CR-X Del Sol, co w języku hiszpańskim oznacza ze słońcem, idealnie oddając jego bardziej spokojny charakter. Stylistyka nowego modelu była przyjemna dla oka, z bardziej zaokrąglonymi liniami, 4 okrągłymi reflektorami przypominającymi Toyotę Soaer z przodu oraz zupełnie nowym, zaokrąglonym tyłem. Wymiary nadwozia wzrosły w porównaniu do poprzednika, z wyjątkiem wysokości, która została obniżona o 15 mm. Del Sol na japońskim rynku oferowany był w dwóch wersjach wyposażeniowych z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. CR-X Del Sol VXi z silnikiem 1,5 litra D15B SOHC VTEC o mocy 130 koni mechanicznych oraz CR-X Del Sol SIR z silnikiem 1,6 litra B16A DOHC VTEC o mocy 170 koni mechanicznych. Obydwie wersje były standardowo wyposażone w elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI, elektryczne szyby i wspomaganie kierownicy. Poduszki powietrzne kierowcy, ABS, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu oraz tylny spoiler były dostępne jako opcje dodatkowe dla obu modeli. Model Del Sol SIR oferował również system kontroli trakcji jako dodatkową opcję. Samochód można było wyposażyć w jeden z dwóch rodzajów składanych dachów, ręczny lub elektryczny. Obydwa systemy składanego dachu miały schowek w bagażniku. Początkowo elektryczny Transtop był zarezerwowany wyłącznie dla wersji SIR, jednak od września był już dostępny także w wersji VXi. Nowa generacja była jednak zauważalnie cięższa. Podstawowa wersja z silnikiem 1,5 litra ważyła 1030 kg, niemal tyle ile poprzednia SIR wyposażona w klimatyzację i system ALB. Wersja 1,6 litra z elektrycznym dachem, klimatyzacją i ABS-em mogła ważyć nawet 1140 kg. Pod względem zawieszenia Del Sol zachował 4 niezależne koła i podwójne wahacze, choć amortyzatory zostały dostrojone bardziej miękko, by poprawić komfort. W przeciwieństwie do wersji SIR, Del Sol VXi korzystał z bębnów z tyłu oraz 14-calowych kół, podczas gdy SIR wyposażony był w 15-calowe felgi. W Europie Honda CR-X Del Sol była oferowana w dwóch wersjach wyposażeniowych ESI i VTI. Wersja ESI była napędzana silnikiem D16Z6 SOHC VTEC o mocy 125 koni mechanicznych. Pozwalała na osiągnięcie pierwszej setki w 9,3 sekundy i prędkość maksymalną 190 km na godzinę. Z kolei wersja VTI wyposażona była w silnik B16A2 DOHC VTEC o mocy 160 koni mechanicznych, umożliwiający sprint do setki w 8,1 sekundy i osiągnięcie prędkości maksymalnej 210 km na godzinę. Obydwa silniki pochodziły z europejskiej gamy modelów Civic, co kontynuowało tradycję zastosowania sprawdzonych rozwiązań. Początkowo w Europie dostępne były tylko wersje z ręcznie zdejmowanym dachem, jednak wkrótce do oferty dołączyły modele wyposażone w elektryczny dach Transtop. W 1998 roku, tuż przed zakończeniem sprzedaży modelu w Europie, pojawiły się dwie limitowane edycje: Honda Del Sol Daytona i Del Sol Motegi, które wyróżniały się unikalnymi detalami stylistycznymi. Na rynku północnoamerykańskim model sprzedawał się początkowo jako Civic Del Sol, a od 1995 roku po prostu jako Del Sol bez odniesienia do nazwy CR-X. Od początku oferowano dwa silniki: 1,5 litra SOHC o mocy 102 konie mechaniczne oraz 1,6 litra SOHC VTEC o mocy 125 koni mechanicznych. W 1994 roku do oferty dołączyła topowa wersja z silnikiem 1,6 litra DOHC VTEC o mocy 160 koni mechanicznych. W 1996 roku model przeszedł facelifting wzorowany na wersji japońskiej. Zmieniono m.in. reflektory, zderzaki oraz detale wnętrza.
W tym samym czasie wersja 1.5 litra została zastąpiona przez nowy silnik 1.6 SOHC o mocy 106 koni mechanicznych. Produkcja modelu Del Sol zakończyła się w 1998 roku. Mimo że Honda CRX nie brała udziału w prestiżowych japońskich seriach wyścigowych, model ten zyskał ogromne uznanie jako baza do wielu różnych form motorsportu. Już w latach 80. CRX startował z sukcesem w amerykańskich zawodach SCCA. Ponadto był i nadal jest popularnym wyborem w rajdach, próbach czasowych, autocrossie czy wyścigach na ćwierć mili. To właśnie w ostatnich dwóch dyscyplinach można znaleźć najbardziej spektakularne przeróbki tego modelu. Kluczem do sukcesu CRX-a w motorsporcie była jego znakomita baza mechaniczna i ogromny potencjał do modyfikacji. Dostępność części, szczególnie dla drugiej generacji i silników VTEC, była i jest niezwykle szeroka. Już w latach 90. dostępne były zestawy tuningowe. Współcześnie model ten przyciąga uwagę znanych tunerów, którzy często sięgają po CRX-a jako bazę do projektów pokazowych. Doładowanie, słab silnika, budowa pojazdów torowych i dragowych – wszystko to znalazło swoje miejsce w środowisku CRX. Nie dziwi zatem, że CRX stał się ikoną sceny undergroundowej, szczególnie w USA, gdzie wyścigi uliczne mają swoją długą historię i kulturowe znaczenie. Popularność tego modelu przeniknęła też do świata popkultury. Pojawił się m.in. w mandze autorstwa Keiichiro Shinury, gdzie główny bohater ściga się po górskich drogach w CRX-ie z napędem centralnym i silnikiem z Subaru Imprezy. Historia kultowego CRX Hondy dobiegła końca, przynajmniej jeśli chodzi o produkcję seryjną. Niestety nie doczekał się on pełnoprawnego następcy. Choć CRZ zaprezentowany w kolejnych latach nawiązywał do stylistyki i pewnych założeń CRX-a, był pojazdem o zupełnie innej filozofii, kładącej nacisk na ekologię i hybrydowy napęd, a nie bezkompromisowe osiągi i lekkość konstrukcji. CRX pozostaje do dziś jednym z najbardziej charakterystycznych i ukochanych modeli Hondy, nie tylko jako samochód sportowy dla ludu, ale jako motoryzacyjna ikona, która przetrwała próbę czasu i zapisała się złotymi literami w historii japońskiej motoryzacji. Dziękuję, że dotrwałeś do końca materiału, to naprawdę wiele znaczy. A ty, co myślisz o CRX-ie? Koniecznie napisz w komentarzu, zostaw też łapkę w górę, jeśli doceniasz takie treści. To pomaga rozwijać kanał i docierać do kolejnych pasjonatów motoryzacji. Dzięki, do usłyszenia, cześć!